Partnerem odcinka jest Pstryk. Prosty sposób na tańszy prąd w Twoim domu. Gdzieś pomiędzy nimi pojawia się Omoda 9 Super Hybrid, a więc samochód, który chce być wszystkim naraz. Technologicznym majstersztykiem, oszczędną hybrydą i odważnym SUV-em. Czy to się udało? Trzeba to sprawdzić. Samochody chińskich producentów pojawiające się na naszym rynku do tej pory raczej były konstruowane w dość bezpieczny sposób. W sporej części ekspansję zaczynały crossovery segmentu B albo kompaktowe SUV-y, które jednak poza świetnym wyposażeniem i dobrą ceną dalekie były od wprowadzenia jakiejkolwiek rewolucji. Dreptały po dobrze przetartych już szlakach i nawet jeżeli oferowały własne silniki czy własne skrzynie biegów, to z nielicznymi wyjątkami ich parametry były zbliżone do parametrów bardziej ugruntowanych graczy. W tym momencie jednak Omoda postanowiła iść w zupełnie inną stronę i przecierać szlaki na całkowicie nowej płaszczyźnie. Ona już nie chce naśladować innych, ale sama wychodzi z inicjatywą i to taką, która jest godna uznania. Omoda 9 oferuje nowinki technologiczne, oferuje niesamowite parametry techniczne, oferuje coś naprawdę wyróżniającego się na tle całej dotychczasowej sceny motoryzacyjnej. Z drugiej strony zauważyłem, że nie każdemu to pasuje, bo wraz z tą rewolucją przychodzi też nieco wyższa niż do tej pory cena. Ja się z tym argumentem co prawda absolutnie nie zgadzam, choć do ceny przejdziemy sobie nieco później. Zaczniemy od pytania, jak jeździ Omoda 9. Przede wszystkim bardzo komfortowo, wręcz ośmielę się użyć słowa luksusowo. Widząc w cenniku, że auto ma na pokładzie adaptacyjne zawieszenie, z góry założyłem, że będzie to coś pokroju DCC z grupy Volkswagena, ale o ludzie, zdecydowanie nie. Tutaj Omoda prezentuje coś zupełnie innego. Coś, co w niektórych warunkach można już nawet próbować porównywać do zawieszeń pneumatycznych. Komfort filtrowania w większości przypadków jest tu wręcz wybitny, przez co jeżdżąc Omodą robiłem wszystko, co tylko mogłem, aby zaliczać jak najwięcej nierówności na drodze. Szukałem jakiegokolwiek miejsca, w którym będę niezadowolony, ale o to było naprawdę trudno. Śpiący policjanci, wyrwy remontowe, łaty na drodze, wystające tory tramwajowe, pochłania niemal jak poduszkowiec, wprowadzając nas w spore osłupienie. Chwilę szukałem odpowiedzi, czy nie ma tutaj technologicznie jakiejś magicznej sztuczki, jakiegoś rozwiązania, którego zaraz by mogli pozazdrościć na przykład inżynierowie z Citroena, ale z informacji, do których doszedłem, wydaje się, że pomysł konstrukcyjnie jest już dość znany. Tak jak w niektórych rozwiązaniach konkurencji, tak i tutaj mamy w każdym amortyzatorze po dwa zawory, górny i dolny. I na podstawie danych zebranych z czujników, np. kąta przechylenia kierownicy, poziomu wbicia pedału gazu czy czujników ABS, wysyłane są sygnały o zwiększeniu lub zmniejszeniu przepływu oleju w amortyzatorze. Ma to skutkować nieco bardziej miękką lub nieco bardziej twardą charakterystyką tłumienia. No rewolucji tutaj za bardzo nie widać, ale efekt, jaki osiągnęła Omoda, jest tu zaskakujący, zwłaszcza jeśli waszym priorytetem jest komfort resorowania nierówności. Największy niedosyt miały na płaszczyźnie rozpiętości w pracy tego zawieszenia. Ono potrafi być albo ultra komfortowe, albo tylko odrobinkę bardziej zwarte. Jeśli zależy Wam na aucie, które potrafi zrobić się zabetonowanym sportowcem, to tutaj tego zdecydowanie nie uświadczycie. Nawet w trybie sport Omoda 9 nie stanie się pożeraczem zakrętów. 2200 kg masy własnej, które czuć i to bardzo wyraźnie, oraz bardzo wysoka pozycja za kierownicą raczej zniechęcają do agresywnego atakowania zakrętów. Sztywniej pracujące zawieszenie bardziej doceniałem, gdy pędziłem niemiecką autostradą i chciałem z tego samochodu stworzyć jeszcze bardziej niewrażliwy na czynniki trzecie pocisk, ale przed zakrętami wolałem nieco zwolnić. Jedyne co mnie tutaj boli to brak dopieszczenia na płaszczyźnie software'owej, na przykład brak trybu indywidualnego. Omoda wymyśliła nam tutaj 6 różnych trybów jazdy, ale o trybie do spersonalizowania niestety zapomnieli. Teoretycznie nadal mamy możliwość indywidualnego wpływania na pracę zawieszenia czy pracę układu kierowniczego, ale musimy to robić nieco zbyt okrężną drogą, zbyt długo smyrając palcem po stacji multimedialnej. Lekko irytuje mnie też to, że samochód za każdym razem uruchamia się w trybie Eco, który okropnie przymula zespół napędowy. Drugie, co mnie irytowało, to, że gdy uruchamiałem samochód, to za każdym razem musiałem przechodzić do pulpitu zarządzania energią i tutaj odklikiwać sobie tryb inteligentny, bo brak jego wybrania był kolejną cegiełką do nieefektywnej pracy układu.
Wydaje mi się jednak, że dość szybko może być to poprawione jakąkolwiek aktualizacją, więc zwłaszcza to drugie dość szybko może stracić na aktualności. Podsumowując, możemy stwierdzić, że zawieszenie bardzo wyraźnie zbliża się do poziomu, który możemy kojarzyć z aut segmentu premium. Nie ma w tym cienia przesady, bo patrząc na marki popularne, Omoda zostawia je daleko, daleko w tyle. Układ kierowniczy też jest całkiem niezły. Jak na auto chińskiego producenta okazuje się nawet dość bezpośredni, przez co samochód dość sprawnie reaguje nawet na niewielkie ruchy rękami. Z drugiej strony układ nie daje zbyt dobrego czucia tego, co się dzieje z przednimi kołami. Stwarza wrażenie nieco sztucznego, no i nawet w trybie sport dla mnie jest zbyt mocno wspomagany. Szkoda, że nie jest to układ progresywny o zmiennym przełożeniu, który tutaj pasowałby jak ulał. W Omodzie 9 od skrajnego do skrajnego położenia mamy ponad 2,75 obrotu kierownicą, więc zwłaszcza na ciasnych parkingach czasami trzeba się trochę namachać rękami. Jak już się uczepiam układu kierowniczego, to trochę szkoda, że za nim nie zauważymy łopatek do regulacji i rekuperacji, którą tutaj regulujemy w jednym z podmenu multimediów. Byłby to fajny dodatek, bo akurat Omoda 9 jest tak bardzo nastawiona na napęd czysto elektryczny, że jeżeli tylko mamy możliwość naładowania auta w domu, to możemy ją z powodzeniem traktować jako auto w pełni elektryczne. I to jest element, którym Omoda 9 zdecydowanie się wyróżnia na tle absolutnie każdego konkurenta. Do napędu poza spalinowcem służą 3 silniki elektryczne o mocy sumarycznej, uwaga, 462 koni mechanicznych. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że Omoda 9 jest naprawdę ciężkim klocem, swoją drogą jest cięższa nawet od naszej Tesli Model Y, to i tak są to parametry, które pozwalają na bardzo dynamiczną jazdę i to bez angażowania benzyniaka. Gdy robiłem sprint od 0 do setki w trybie EV oraz w włączonym trybie Sport, w którym spalinówka włączyła się do gry dopiero przy 92 km na godzinę, auto setkę robiło, uwaga, poniżej 6,6 sekundy. Spróbujemy sobie teraz w trybie normal, w trybie EV zrobić przyspieszenie od 0 do setki. 3, 2, 1... O, i teraz dopiero około 100 włączył się silnik spalinowy, więc chyba 0-100 mamy faktycznie w trybie elektrycznym. Oznacza to tyle, że Omoda 9 bez wsparcia benzyniaka jest w stanie objechać zdecydowaną większość konkurencyjnych pluginów, robiących ten sprint i elektrykami, i spalinowcami. Kiedy do tego włączymy tryb hybrydowy i pozwolimy, żeby spalinowiec włączał się do gry znacznie wyraźniej, no to wtedy otrzymujemy już wspominane 537 koni mechanicznych oraz 660 Nm momentu obrotowego i wtedy robi się już mega przyjemnie. Pytanie, czy udało mi się dojść do deklaracji producenta i osiągnąć sprint do setki poniżej 5 sekund? No mi niestety się nie udało. Mi najlepszy czas w sprincie do setki udało się wykręcić na poziomie 5,19 sekundy przy naładowanym akumulatorze, a przy okolicach 23% zmagazynowanego prądu czas wydłużał się do 5,8 sekundy. I choć zwłaszcza ta pierwsza wartość na papierze wygląda świetnie, tak odczuwalnie raczej bym obstawiał niższe wartości. Natura tego auta sprawia, że te osiągi nie mają być sportowe. One sprawiają, że Omoda 9 jest ekspresowym pociskiem, ale zawsze ma być przede wszystkim majestatyczna i taka też jest. 3, 2, 1... Sprawdzamy, co nam tu pokaże urządzenie pomiarowe. 5,29. 0-100 w trybie sportowym przy 20 paru procentach. Krótko mówiąc, czy czuć podczas jazdy te 537 koni mechanicznych? No powiem szczerze, aż takiej mocy bym tu nie obstawiał. Jeśli ktoś weźmie ten samochód na hamownię, to na pewno moc okaże się ogromna, zwłaszcza jak na parametry obecnych na rynku konkurentów, ale wydaje mi się, że z przodu powinna być raczej 4, choć być może wysoka. W takim odbiorze mocy swój udział ma też bardzo miękkie zawieszenie samochodu, które jeszcze bardziej upłynnia czy nieco rozmydla efekty po wbiciu pedału gazu. Pod tym względem trochę szkoda, że zawieszenia nie da się usztywnić nieco bardziej. Elastyczność tego auta jest po prostu obłędna i na to też warto uważać, bo Omoda 9 bardzo dobrze nas izoluje od poczucia prędkości, a przez to niezwykle łatwo jest ją przekroczyć dużo bardziej niż pierwotnie zakładaliśmy.
Będziemy próbowali zrobić 80, 120 oraz 100, 140 przy dużym poziomie naładowania, bo mamy 76% oraz w trybie sportowym i w trybie hybrydowym, czyli wszystkie konie na pokład. 3, 2, 1. No i ekspresowo można powiedzieć. 3, 51, 80, 120, 100, 140. Musiałbym wyjechać na drogę oczywiście. Ale dobra, udało się chyba. 3,67, 100, 140. Jeden z widzów prosił, abyśmy sprawdzili, jak wypadają osiągi tego auta przy bardziej rozładowanym poziomie akumulatora. Mamy 14%, no i sprawdzimy, czy osiągi będą takie same, czy będą gorsze. Raczej poniżej 20% się nie schodzi. Zrobiłem to ekstra klikając tryb EV+, więc wcale się nie zdziwię, jeżeli osiągi będą gorsze, ale nie uprzedzamy faktów. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. 3, 2, 1. (100, 140), 3, 2, 1. Ok, tutaj mam wrażenie, że jak robiłem ten sprint do 140, to już było czuć pewnego rodzaju różnice, ale jakie? No to zaraz dopiero sprawdzimy. 0-100 w 7,5 sekundy, a więc faktem jest, że gorzej niż przy nawet tych 20 paru procentach, a więc faktycznie, jeżeli chcemy to auto użytkować na co dzień, to lepiej tego trybu EV+ nie odpalać, no bo poniżej 20% osiągi robią się dostrzegalnie gorsze. Ale jeżeli mamy te 20, nie wiem, 4-25%, to jeszcze jest nieźle. Spory udział w tym izolowaniu nas od prędkości ma też wyciszenie kabiny, które robi ogromne wrażenie, zwłaszcza w trybie elektrycznym. Wyciszenie przy 140 jest według mnie wybitne. Proszę pokazać, że mamy 140, że nie oszukuję. Nawet 141 i jestem w szczerym szoku. To auto jest naprawdę bardzo ładnie wyciszone. W trybie hybrydowym przy 140 km/h wartości są nieco wyższe, chociaż to najbardziej rzuca się w oczy nie kiedy jedziemy ze stałą prędkością, ale kiedy musimy do niej wrócić, na przykład po wyprzedzaniu ciężarówki. Ten temat jednak rozwiniemy nieco później. Teraz sprawdzimy sobie jeszcze poziom natężenia dźwięku przy 140, ale już w trybie HEV, czyli w trybie hybrydowym z włączonym silnikiem spalinowym. No tutaj w trybie HEV, czyli w tym trybie hybrydowym faktycznie jest głośniej. No i mamy dość silny wiatr dzisiaj, więc to może też trochę dlatego. Pomiar głośności przy 90 km/h. No bardzo ładne wartości jak na 90 km/h. Pragnę podkreślić, że my tutaj jedziemy w trybie hybrydowym, a więc mamy odpalony silnik spalinowy, którego jednak przy tej prędkości za bardzo nie słychać. Tą 40 się nie przejmujcie, jak już Wam pewnie powiem za chwilkę, to tutaj akurat czytanie znaków jest raczej średnie. Jako że akumulator tego auta jest ogromny, bo mamy tutaj blisko 35 kWh pojemności, to na zasięg elektryczny też trudno będzie komukolwiek narzekać. Tutaj mówimy o najlepszych wartościach w całym segmencie. Pytanie jednak brzmi, czy uda się nam uzyskać obiecywany przez producenta 145 km zasięgu czysto elektrycznego?
Według moich obserwacji, jak się trochę postaracie, to tak, ale musielibyście ten pomiar przeprowadzać w trybie EV+, który wydrenuje akumulator do zera. Auto raczej nas zachęca do korzystania ze standardowego trybu EV, który przechodzi w tryb hybrydowy, kiedy poziom naładowania akumulatora zbliża się do okolic 20-23%. Taki bufor przy dolnej granicy pozwala nam na utrzymywanie fenomenalnej dynamiki i elastyczności, a jednocześnie gwarantuje naprawdę spory zasięg czysto elektryczny. Chciałbym Wam teraz powiedzieć, jakie jest dokładne zużycie energii w Omodzie 9, jeżdżąc w różnych warunkach, ale niestety komputer pokładowy tego auta jest tak prosty, że sam tego nie wiem. Tutaj komputer pozwala co najwyżej na podglądanie zużycia z ostatnich 50 km, co dla mnie jest trochę bezsensowne. Ja bym wolał, żebyśmy mieli jakiś taki bardziej tradycyjny układ, gdzie możemy podglądać zużycie od zresetowania, jakiś trip A, trip B, od zatankowania, od załadowania. No nie, Omoda nam mówi, masz ostatnie 50 km, jak się nie podoba, to trudno. Droga Omodo, według mnie to by trzeba było jak najszybciej poprawić. Wiem natomiast tyle, że odbierając auto miałem akumulator naładowany do 83% i startowałem z przebiegiem 31 km. Tryb hybrydowy bez możliwości ponownego przejścia do trybu EV uruchomił się, kiedy mieliśmy 23% i 117 km przebiegu. I mamy 21% prądu w akumulatorze i auto już nie chce przejść w tryb EV. Kiedy tutaj robię EV, to mi wyskoczy komunikat, nie można zmienić trybów. Nie da się. W tryb EV już się nie da przejść. Mamy komunikat, że nie można zmienić trybów. Wychodzi na to, że 60% akumulatora pozwoliło na przejechanie 83 km, a to by oznaczało, że 100% akumulatora pozwoliłoby na przejechanie 138 km. Mój styl jazdy był dość zróżnicowany, ale autostrady tam za bardzo nie było. Jeden malutki fragmencik dosłownie, poza tym głównie miasto i drogi pozamiejskie. Pamiętając jednak, że tryb EV wyłącza się wcześniej, to realnie mamy 106-110 km do buforu 20% oraz kolejne powiedzmy 30 km, kiedy uruchomimy tryb EV+, i wyładujemy baterię do zera. Wybaczcie proszę tę nieco chałupniczą metodę obliczeń, ale na tylko tyle mogłem sobie pozwolić podczas tego użyczenia, a jednak daje to jakiś układ odniesienia. No niemniej, czy spojrzymy na jeden czy na drugi wynik, wartości te są absolutnie wybitne. Powiedzmy, że jesteśmy już 110 km od naszego garażu, wyjeździliśmy akumulator do 20% i co się dzieje teraz? Auto przechodzi w tryb hybrydowy. To właśnie teraz mam okazję przypomnieć sobie, że jadę plug-inem, a nie elektrykiem, ale wcale nie jest mi to przypominane jakoś nachalnie. Ściana grodziowa jest tu bardzo ładnie wyciszona i w zdecydowanej większości przypadków dźwięk silnika jest tu co najwyżej delikatnym tłem. Sytuacja, w której to tło zmienia się w nieco bardziej dotkliwe dla naszych uszu brzmienie, to przyspieszanie w okolicy 130 km na godzinę i to wyłącznie za sprawą zaledwie 3-biegowej skrzyni biegów. Kiedy jedziemy sobie ze stałą prędkością 140 km na godzinę, to naprawdę jest super. Natomiast jeśli ktoś Was spowolni, choćby i do 130 km na godzinę i ponownie będziecie chcieli wrócić, nawet w spokojny sposób, do tej 140, to spalinowiec wrzuci sobie drugi bieg. Chociaż wcale w danym momencie nie wbiliście gazu w podłogę, to brzmienie silnika, może i stłumione, ale jednak dostrzegalne, będzie wskazywało coś innego. Z drugiej strony, choć ilość biegów w tej skrzyni odnotowuję na minus, o tyle do tempa ich zmian nie zgłaszam żadnych uwag, co nie w każdym Chińczyku z 3 biegami jest takie oczywiste. To jest chyba jedyny element, który pod względem wyciszenia rzucał mi się w oczy na minus, bo poza tym wyciszenie tej kabiny odbieram pozytywnie. Nadkola wyciszone są obłędnie, również za sprawą świetnych opon, plus również za to, że boczne szyby z przodu są klejone, natomiast drobny minus za to, że Omoda zapomniała o tylnych szybach, które pozostały pojedyncze. Cieszę się, że one nie są cienkimi szybami, więc jakoś wybitnie w uszy się to nie rzuca, ale jako użytkownik Tesli Model Y, która klejone szyby ma i z przodu i z tyłu, wiem, że niewielka zmiana, jaką by były klejone szyby z tyłu, dałaby jeszcze lepsze efekty. Spalanie, kiedy już wyładujemy akumulator do 20%, jest mniej więcej taki, jaki jest zakładane, że będzie, bo jest bardzo podobny jak w BYD CLU DMI.
Przy 140 km na godzinę utrzymywało się w okolicach 9,5 litra na setkę, przy 120 było to okolice 7,5 litra na setkę. Przy 90 udało mi się uzyskać 7, więc tutaj nie mamy do końca zachowanych proporcji, ale jadąc przy 90 km na godzinę udało mi się najwięcej prądu odzyskać do akumulatora, więc pośrednio taki wynik przy 90 wynika właśnie z tego. Mamy 250 km i zaczynamy pomiar przy 90 km na godzinę. No i jak będziemy mieli 300 km, to stwierdzimy, że komputer pokaże nam właściwe wskazanie. No i kończymy nasz pomiar, 300 km za nami. Komputer pokazuje wartość 7 litrów na 100 km oraz niecałe 4 kWh na 100 km, a więc no chociaż to u góry nie jest jakieś wybitne, no to jednak proszę pamiętać o tym, że jadąc przy tych 90 km odzyskaliśmy troszkę prądu do akumulatora. No i teraz robimy powrót. Stwierdziłem, że zrobimy go przy 120 km na godzinę. Zaczynamy przy przebiegu 177, więc jedziemy teraz 120 w stronę Katowic. No i dobra, mamy przebieg na poziomie 222 km i z tego co widzę średnie zużycie przy tych 120 km na godzinę to 7,5 litra na setkę. Przy okazji udało nam się odzyskać 1,4 kWh na każde 100 km. Zaczynamy przy 117 i musimy przejechać minimum 50 km. 50 km za nami, bo podchodzimy pod 170 km przebiegu i średnie zużycie to 9,6 litra na setkę oraz minus 1,4 kWh na setkę, a więc troszkę kWh odzyskiwaliśmy i faktycznie tak jest, bo teraz mamy no 22, przed chwilą mieliśmy 23%, na starcie było chyba 21, poprawcie mnie jeżeli się mylę. No i śmiało możemy powiedzieć, że gdybyście jechali w jakąś długą podróż autostradą, zapinając tempomat na 140, to średnie zużycie będzie oscylowało w okolicy 9,6 litra na setkę. W mieście, mając ten minimalny poziom 20% w akumulatorze, utrzymywałem się gdzieś w widełkach 7 do 7,5 litra na setkę, chociaż bierzcie poprawkę na to, że komputer pokładowy tego samochodu nie jest zbyt rozbudowany, więc super precyzyjne te wartości mogą nie być. Przy manewrach parkingowych na pewnego rodzaju minus odnotowałem nie najlepszą widoczność i średnią zwrotność, chociaż to drugie specjalnie nie dziwi, patrząc na rozmiary tego samochodu. Natomiast to, co irytowało mnie najbardziej, to pojawiająca się troszkę zbyt często trudność ze zmianą kierunku jazdy. Tutaj, gdy próbowałem wbić R lub D, najczęściej wbijał mi się bieg neutralny. Jako że nie było to sygnalizowane żadnym sygnałem dźwiękowym, to znacząco wydłużało to wszelkie manewry parkingowe, a kilka razy nawet kończyło się stresującymi sytuacjami, które trwały znacznie dłużej niż bym sobie tego życzył. Kolejny element, którego nie będę tutaj zbyt ciepło wspominał, to asystenci bezpieczeństwa. Zacznijmy od tego, co dla mnie, Teslowicza, jest niezwykle ważne, a więc od asystenta jazdy półautonomicznej. Tu niestety wyraźnie czuć, że nie jest on aż tak dopracowany jak choćby w najnowszych konstrukcjach koncernu Hyundai i Kia. Daleko mu do Travel Assista z koncernu Volkswagena, a o autopilocie z Tesli to już nawet nie wspomnę. Nie powiem, że nie, czasami faktycznie potrafi trzymać nas w środku pasa, ale dość regularnie zdarza mu się jakaś drobna pomyłka, która skutkuje tym, że zaczyna nas odbijać od linii do linii. Czasami też przestaje działać tak po prostu, bo coś mu się nie podoba, na przykład, bo przestał widzieć jakiś pas. Krótko mówiąc, no nie jest to asystent, który daje mi 100% pewności za jego działanie, a dla mnie akurat to jest ważne. Drugie, przez co kręciłem nosem, to trochę zbyt nadpobudliwy asystent koncentracji kierowcy, który bardzo często zwraca uwagę, że nie patrzę na drogę. Bardzo często zwracają też uwagę na to, że asystent znaków drogowych pokazywał wartości totalnie z czapy, ale akurat to zauważyłem, że jest cecha praktycznie każdego chińskiego producenta. Dziwi mnie to tym bardziej, że w aucie mamy wbudowaną nawigację, a dzisiaj jeżdżąc prawie cały dzień po autostradzie A4, praktycznie cały czas wyświetlał mi ograniczenie do 40 km na godzinę. Jakby asystent nie mógł sprawdzić, w jakim miejscu jesteśmy, że na całej A4 nie będziemy mieli 40 km na godzinę? I o ile w tak dopracowanym samochodzie jak Omoda 9 takie rzeczy po prostu kłują mnie w oczy, o tyle muszę tą markę docenić za pewien genialny patent, jakim jest możliwość wpływania na poziom głośności alarmów. Tutaj jednym suwaczkiem jesteśmy w stanie wyciszyć wszystkich asystentów do ledwie słyszalnego poziomu, dzięki któremu nawet nie będziemy musieli ich wyłączać przy każdym uruchomieniu silnika. Z drugiej strony akurat tutaj to też nie jest zbyt trudne, bo możemy to zrobić mega szybko z poziomu belki skrótów ściąganej z górnej części ekranu. I o ile na asystentów bezpieczeństwa w tym aucie możemy troszkę narzekać, o tyle to, na co nie możemy narzekać, to są gadżety podwyższające komfort podróżowania. Fotele są bardzo wygodne, mają funkcję masażu pleców oraz wentylację.
audio Sony nawet jak nie jest najlepsze, to jest naprawdę przyzwoite, a multimedia może i wymagają chwili przyzwyczajenia przez niezbyt intuicyjne pogrupowanie niektórych opcji, ale działają sprawnie i bez zacięć. Szklany dach wpuszcza do kabiny multum światła, a kiedy słońca akurat z przodu jest za dużo, to świetnym gadżetem okazują się podwójne daszki przeciwsłoneczne. Do tego dołóżmy niesamowicie komfortowe zawieszenie i voilà, mamy naprawdę komfortowy samochód. Jeżdżąc tym autem odnoszę nieodparte wrażenie, że o Modzie 9 trudno jest coś zarzucić na takich płaszczyznach, nazwijmy to twardych. To, na czym auto najbardziej traci, to pewnego rodzaju braki software'owe i większość minusów, które wymieniłem podczas testu tego auta, marka będzie mogła usunąć zwyczajnymi aktualizacjami. W ogólnym rozrachunku prowadzenie o Mody 9 zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. Chciałbym Wam szczerze powiedzieć, jakie mieliśmy średnie zużycie z naszych objazdówek pomiarowych, ale szczerze nie mam pojęcia. Możemy sobie zerknąć, jakie mamy spalanie, zużycie energii po resecie. Zużyliśmy 24,7 litrów paliwa, 23,3 kWh energii i zużyliśmy to na dystansie 393 km, blisko 400 km. Dobra, to teraz się pobawimy w matematykę i postaramy się powiedzieć, ile by to wychodziło na 100 km. Uwaga, uwaga, tutaj macie wyniki. Jeden z widzów prosił, abyśmy sprawdzili, czy da się akumulator doładowywać bez możliwości ładowania auta w garażu. Czyli na przykład włączymy sobie jakąś tam opcję wymuszania ładowania akumulatora, no i będziemy mieli trochę prądu, żeby śmigać po mieście. Da się to zrobić, ale to jest średnio efektywne, przynajmniej według mnie, bo zrobiliśmy taką próbę, na początku sprawdziliśmy, jakie mamy spalanie przy 90, potem zrobiliśmy nawrotkę i przy 90 jechaliśmy w drugą stronę, ale uruchamiając tryb wymuszania ładowania. I poziom naładowania udało nam się zwiększyć z 23 do 40%, ale kosztowało nas to sporo paliwa. Normalnie przy 90 auto zużywa mniej więcej 7 litrów na setkę, a kiedy próbowaliśmy doładować akumulator, to zużycie rosło do, uwaga, 12,5 litra na setkę. Teraz uruchomiliśmy tryb wymuszanie, a więc będziemy starali się doładować akumulator. Startujemy z poziomu 24%, postaramy się przejechać 50 km i zobaczymy, jakie będziemy mieli zużycie paliwa oraz jaki przyrost kWh na każde 100 km. No i mamy blisko 350 km, więc to, co widzimy na komputerze, już ma jakąś tam wartość, powiedzmy, merytoryczną. Uwaga, przy 90 spalanie jest dużo wyższe. Zamiast 7 robi się 12,5 litra na setkę, ale zwróćcie uwagę, że na każde 100 km odzyskiwaliśmy też 10,3 kWh. Zobaczcie, mamy teraz 40% prądu w akumulatorze. Udało się sporo akumulatora naładować, no ale jednak kosztem dużo wyższego zużycia paliwa. Tak więc ja bym raczej nie polecał patrzeć na plugina jako na normalną hybrydę, bo jeżeli nie macie możliwości naładowania tego auta normalnie z gniazdka, to dużo tracicie. Ja bym to porównał do zamówienia w restauracji Devolaja z frytkami i z sałatką, po czym zjedzenia tylko frytek. No to po co Ci ten Devolaj i sałatka? No to zamów sobie tylko frytki, pójdź sobie w normalną, samoładującą hybrydę. Dość istotne pytanie jednak brzmi, ile będzie kosztowało przejechanie 100 km taką Omodą 9, zakładając, że większość dystansów będziemy przejeżdżali tylko na silnikach elektrycznych? Tutaj wszystko oczywiście będzie zależało od tego, ile w domu płacicie za prąd. Przy użytkowaniu pluginów oraz pełnych elektryków warto zainteresować się taryfami dynamicznymi, w których cena za energię kształtuje się godzinowo i w określonym czasie może być bardzo tania, co najlepiej widać w aplikacji partnera tego odcinka, jakim jest firma Pstryk. Jeden z widzów prosił mnie, abym pokazał, jak w tej firmie kształtują się ceny brutto, czyli te ceny finalne zawierające w sobie już wszystkie opłaty, i wydaje mi się, że może być to fajna baza do obliczenia zakresu kosztów przejechania 100 km w trybie czysto elektrycznym na przykładzie testowanej Omody 9. Tutaj jednak drobna uwaga, ceny brutto dla każdego mogą być nieco inne, głównie przez opłatę dystrybucyjną, która jest zależna od adresu, a także od taryfy dystrybucyjnej. No nie wgłębiając się w szczegóły, to co trzeba zapamiętać, to że opłata dystrybucyjna dla każdego może być nieco inna. Przejdźmy już do konkretnych przykładów na dzień 4 czerwca 2025 roku. Z lewej strony będę pokazywał ceny netto, czyli te, które każdy może zobaczyć pobierając aplikację Pstryk, a z prawej strony będę podawał ceny brutto. Mam nadzieję, że dobrze pokazałem lewo i prawo, bo u mnie to jest lewo, ale to jest lustrzane odbicie. Te screeny są przykładami dla klienta, który mieszka w Warszawie i jego dystrybutorem jest 100N. No i teraz, co oczywiste i czego nikomu nie trzeba tłumaczyć, najlepiej ładować auto w godzinach, w których cena za kilowatogodzinę jest najniższa. Tutaj przydatny może okazać się harmonogram ładowania, który w Omodzie 9 również mamy na pokładzie, który będzie ładował samochód tylko w określonych godzinach, na przykład tych, w których energia elektryczna jest najtańsza.
No ale dość już tych szczegółów, przejdźmy w końcu do obliczeń kosztów dla Omody. Z informacji, do których udało mi się dojść, pojemność akumulatora netto w Omodzie 9 wynosi 33 kWh. Podczas mojego testu na dystansie 83 km wyjeździłem 60% akumulatora, a więc mniej więcej 20 kWh. Oznacza to tyle, że średnie zużycie energii miały na poziomie mniej więcej 24 kWh na 100 km i bazując na doświadczeniu mogę stwierdzić, że taki wynik faktycznie brzmi wiarygodnie. I teraz pytanie, ile będzie nas kosztowało przejechanie 100 km Omodą 9 dla podawanych przed chwilą przykładów, kiedy sprzedawcą energii jest pstryk? Jeśli średnia z całego ładowania wyjdzie na 42 grosze, czyli dla podawanych przykładów ładujecie auto od godziny 12 do godziny 16, no to koszt 100 km będzie wynosił, uwaga, 10 zł. Jeśli jednak będziecie ładować się w droższych godzinach i średnia z całego ładowania wyjdzie na powiedzmy 70 groszy, to koszt przejechania 100 km będzie wynosił 17 zł. Oczywiście średnia z całego ładowania może wyjść Wam najróżniejsza, bo to będzie zależało od tego, w jakich godzinach będziecie ładowali samochód, ale w ramach ciekawostki, nawet jeżeli Omodę 9 ładowalibyśmy niziutkim natężeniem przez całe 24 godziny, włączając w to również te najbardziej niekorzystne, najdroższe godziny, to średnia wynosiłaby 95 groszy za kilowatogodzinę, a to by oznaczało, że koszt przejechania 100 km w trybie EV wynosiłby 22 zł i 8 groszy. Jak na samochód, który na samych elektrykach setkę robi w 6,5 sekundy, trudno to uznać za duży koszt. Gdyby temat zainteresował Was bardziej i gdybyście chcieli przejść do pstryk, to pamiętajcie o moim kodzie polecającym. Więcej szczegółów jak zawsze znajdziecie w opisie pod filmem. No i to chyba tyle. Żegnamy się z naszym pokojem obliczeń i wracamy do samochodu. Witamy w próbie hamowania awaryjnego przed pieszym. Tym razem sprawdzałem system w nowej Omodzie 9, która wyjeżdża na pozycję startową. Jak ten system będzie tutaj działał, nie mam zielonego pojęcia. Sprawdźmy to. Omoda nadjeżdża. Wychodzę przed koła. Auto. Próba pierwsza zakończona sukcesem. Auto zahamowało bardzo ładnie, bardzo wcześnie. Niestety potem, jak widzieliśmy, odpuściło. No ale powiedzmy, że przy takim hamowaniu raczej na pewno rozbudzi kierowcę. Czy zahamuje do zera? Nie wiem. Będziemy sprawdzali dalej. Próba numer 2. Omoda nadjeżdża. Auto i to w 100% samo zahamowało do pozycji zatrzymanej. Elegancko. Próba numer 3. Samochód elegancko. Naprawdę bardzo dobrze to działa. Uczciwie trzeba przyznać, Chińczycy dają radę. Skoro Volvo jest wykupione przez chińskie Geely, czy mnie to dziwi? Chyba nie. Próba numer 4. O, samochód, elegancko, chociaż już szedłem szybszym krokiem, trochę później mógł mnie zauważyć. Podsumowując, ten system w nowej Omodzie 9 działa bardzo dobrze. Na 4 próby, wszystkie 4 były zakończone sukcesem. Raz, kiedy robiliśmy rozgrzewkę, samochód nie zahamował, ale to najprawdopodobniej wynikało z tego, że mieliśmy zbyt małą prędkość. To znaczy wtedy auto jechało przy prędkości, nie wiem, 7 km na godzinę, coś takiego, więc bardzo możliwe, że ten system aktywuje się dopiero powyżej 10 km na godzinę. Przy takich warunkach każda próba była zakończona sukcesem. Drodzy Chińczycy, brawo! Robicie to dobrze. Jeżeli chodzi o reflektory w nowej Omodzie 9, to ja je oceniam całkiem pozytywnie, to znaczy marki chińskie przyzwyczaiły mnie do tego, że ich światła najczęściej świecą słabo. Tutaj jest nieźle, natomiast cóż, wiązka według producenta jest skrętna, dynamicznie jest adaptacyjna. Ja naprawdę starałem się jak mogłem, jeżdżę tym autem już 3. dzień i 3. raz jeżdżę tym autem w nocy. Ja tutaj absolutnie żadnej skrętności nie widzę. Dla mnie to są normalne światła bez funkcji adaptacyjności, ale skoro producent twierdzi, że jest inaczej, to wiecie, też nie chcę Wam mówić, że na pewno tak nie jest. Starałem się przekopać przez multimedia, kombinowania koń pod górkę. W ustawieniach świateł zbyt wielu opcji do przeklikania nie mamy, więc no nie wiem jak to interpretować. Ja tutaj adaptacyjności nie widzę, ale robię slalom przy różnych prędkościach, teraz przy 90 na godzinę. No i dla mnie nic się nie dzieje, ta wiązka dla mnie jest statyczna. Szczerze mi się nawet nie wydaje, żeby była minimalnie skrętna. Ani na drogowych, ani na mijania. Dla mnie to są światła statyczne. Jak się mylę, najmocniej przepraszam, ale ja tutaj dynamiczności tej wiązki nie widzę. Dla mnie to są normalne LEDy statyczne, które mają asystenta świateł drogowych. O zgrozo, jeżeli próbujemy autem aspirować w stronę aut segmentu premium, matrycowość powinna być jakakolwiek na pokładzie. Choćby tych matryc było tylko kilka, jak na przykład w Subaru Outbacku, lepsze by było coś takiego niż brak matrycowości. Chińczycy to są braki, których być nie powinno, zwłaszcza przy aspiracjach tego modelu.
No i jako, że mamy druciki w przedniej szybie, bo tutaj nie mamy maty grzewczej, tylko mamy szybę ogrzewaną przez druciki, no to mamy pewnego rodzaju refleksy, gdy auto jedzie z naprzeciwka. Trochę to wygląda, jakbyśmy mieli astygmatyzm. Natomiast pomijając ten aspekt, to światła są po prostu ok. Na szczęście mamy tutaj wiązkę, która jest doświetlana statycznie. Kiedy włączymy kierunkowskaz, to naprawdę sensowna przestrzeń się dopala zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Natomiast smutne jest to, że kiedy tylko wajcha od kierunkowskazu powróci do pozycji 0, to te doświetlenie się od razu wyłącza. Nie mamy tutaj takich żadnych ładnych animacji spowolnienia przy wyłączaniu tych diod, jak to miało miejsce choćby w Seacie Leonie jeszcze w latach 2015-17. Z drugiej strony dokładnie to samo. Jak widzimy, gdy włączymy kierunkowskaz, to bardzo ładnie się dopala zakręt. Kiedy go wyłączymy, kiedy tylko wajcha wróci do pozycji 0, to doświetlenie zakrętu się wyłącza. I o ile reflektorów, choćby przez brak matrycowości, trochę się mogę czepiać, o tyle nie mogę się czepiać kamer, które są naprawdę wybitne. Tutaj mamy sytuację, gdzie nie mamy żadnego źródła światła, jest noc, jest las i zobaczcie, jak to wygląda. Jest czytelnie, jest ładnie, jest klarownie. Kamera przednia, no kurcze pieczone. Mam wrażenie, jakby ktoś tam w przednim zderzaku zamontował moją kamerę. To wygląda naprawdę bardzo dobrze, wręcz bym powiedział nieskazitelnie. Jedyne, czego może nam tutaj brakować do pełni szczęścia, to patentu, który wymyśliło BYD, mianowicie nie mamy doświetlanych stref bocznych. Tutaj, kiedy spojrzymy sobie w lewo i w prawo, no to jest, powiem tak, jest czytelnie, ale jak widzieliście mój test BYD Seal DMI, to wiecie, że tutaj może być jeszcze zdziepko lepiej. Natomiast umówmy się szczerze, ten poziom kamer, jaki jest tutaj, to jest mistrzostwo świata i taki obraz po zmroku, bez doświetlania spod lusterka, no to szczerze wielu markom europejskim życzę takiego poziomu i to nie dziś, ale za powiedzmy 5 lat. Pomiary luksometrem. Najpierw 2 metry od auta w osi pojazdu sprawdzamy pomiar maksymalny. Maksymalnie w miejscu największego wrażenia 4500 luksów, ale ważniejsze jest to, co się dzieje w osi pojazdu. 2 metry od auta w osi pojazdu. No nawet 1200 luksów mamy przebita, więc bardzo ładna wartość. To jest nawet chyba podobne jak w Audi Q5, jak mnie pamięć nie myli. Natomiast na wysokości mojego kolana około 600 luksów. Deszcz zaczął padać, więc wybaczcie, nie będę się już bawił w miejsce największego rażenia. 5 metrów od auta na światłach drogowych. Na wysokości pasa mamy 1680 luksów. Na kolanie mamy niecałe 400, 1380 luksów. 15 metrów od auta na światłach drogowych. Soczewka na wysokości mojego pasa i mamy wartości 319 luksów. A na wysokości mojego kolana to jest 425 luksów powiedzmy. To nie są szałowe wartości, ale dopiero tutaj, 15 metrów od auta, możemy mieć jakieś powody do narzekań. I ekspresowo zabieramy się za oświetlenie kabiny, bo strasznie leje i ja tutaj moknę jak nie wiadomo co. Otwieramy bagażnik i tutaj mamy pewnego rodzaju zgrzyt, z tego tytułu, że mamy tylko jedną diodę LED. Jeżeli to auto ma aspirować do konkurentów dla aut marek premium, no to przepraszam, ale co najmniej 3 diody by tu były potrzebne, jedna przy prawej burcie i jeszcze jedna na klawie bagażnika. Tego tutaj niestety nie ma. Na plus, że dioda jest mocna, ale z drugiej strony, jako że ten bagażnik nie jest zbyt wysoki, to bardzo łatwo będzie ją zasłonić. Tak więc tutaj efektu wow nie widzę, plus, że przycisk jest podświetlany. Kiedy otworzymy drzwi zarówno z przodu, jak i z tyłu, to w samochodzie pojawia się taka bardzo ładna wizualizacja, podświetlenie, które jest emitowane, pewnie nie domyślacie się skąd, bo ja teraz stoję mniej więcej pomiędzy drzwiami przednimi a tylnymi, spod lusterka i ona dochodzi aż tutaj do samego tyłu, więc to jest naprawdę bardzo mocna lampka. No i jeszcze napis welcome się wyświetla, więc ciekawe, powiem szczerze, zaskoczyło mnie to trochę. Szczególnie to, jak daleko to światło dochodzi, spod przedniego lusterka, przypomnijmy. Otwieramy drzwi tylne i cóż, tutaj sytuacja wygląda lepiej niż w bagażniku. Mamy mocne diody z lewej, z prawej strony. Chyba w Omodzie 5 był ten problem, że z tyłu nie mieliśmy podświetlenia, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Na drzwiach widzimy listwę ambient, tutaj nikt o osobach podróżujących z tyłu nie zapomniał. Mamy podświetlany przycisk do sterowania szybami oraz przycisk do otwierania drzwi. Natomiast nie widzimy żadnego podświetlenia pod fotelami. Tutaj niestety, ale żadnych dodatkowych diod pod fotelami nie mamy, więc jedyne, co rzuca nam poświatę na ziemię, na podłogę, no to są właśnie te diody. Jak widzimy, da się dość łatwo te diody zasłonić swoją głową, jak to ma też miejsce w tym przypadku, kiedy się pochylam. Więc gdyby coś mi spadło, no to niestety, ale pochylając się do przodu, zasłaniam prawie całe oświetlenie podłogi. Musiałbym skorzystać z latarki. Podświetlane mamy przyciski. Otwieramy drzwi przednie i pierwsze, co widzimy, to ładny napis Omoda na podświetlanych progach drzwi. No i drzwi są też ładnie podświetlane. Mamy listwę ambient. Tutaj na dole, nie wiem co mamy, wchodzę do środka, bo kapie mi na głowę coraz mocniej. Zanim wejdę do kabiny, zwrócę uwagę, że mamy bardzo mocne podświetlenie w
w tym schoweczku, który jest pod konsolą centralną, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Tam nawet jak coś zostawimy, to raczej tego nie zapomnimy. Podświetlenia przestrzeni na stopy nie mamy. Tak to wygląda, kiedy mamy oświetlenie kabiny. Teraz włączyłem tryb drive. No i zostało oświetlenie ambient, które bardzo ładnie ciągnie się przez całe drzwi, przez całą deskę rozdzielczą i tutaj wraca z lewej strony na drzwiach. A druga listwa no to ciągnie się już przy dolnej części deski rozdzielczej, również biegnie przez całą jej szerokość. I jeszcze rzut oka na schowki. Schowek przed pasażerem oczywiście jest podświetlany. Schowek w konsoli centralnej niestety nie jest podświetlany. Tutaj by się przydała jakaś dioda, choćby spod sufitki rzucając jakąś poświatę. I to mnie bardziej martwi, schowek pod podłokietnikiem również nie jest podświetlany. Tutaj jest mega ciemno. Fajnie, że mamy jego klimatyzowanie, no ale lampka w tym schoweczku by się definitywnie przydała. Podświetlenia niestety nie widzimy też w ładowarce indukcyjnej, więc tutaj jest dość ciemno. No i to chyba tyle. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, bo dawno aut nie testowałem, a niestety pogoda jest coraz bardziej zabójcza, więc zawijamy się do domu. No i ostatnia rzecz to oczywiście cennik, który tutaj omówimy bardzo szybko. W przypadku Omody 9 jest jak w przypadku rasowych supersportowców. Wchodzisz do salonu, mówisz jaki chcesz kolor, wybierasz kolor tapicerki we wnętrzu i podpisujesz umowę. Mamy tylko jedną wersję w cenniku, która jest wyposażona absolutnie po kokardę i za wyjątkiem matrycowych reflektorów nie jestem w stanie za bardzo wymyślić elementu, którego mogłoby tu brakować. Kwota, jaką musimy zostawić za auto w salonie, to niecałe 220 000 złotych. Ktoś powie, jak na Chińczyka to dużo, ja szybko odpowiem, jak na to, co ten samochód oferuje, to naprawdę bardzo uczciwa cena. Zanim ktoś wyda osąd na jej temat, to gorąco zachęcam, aby przewertować 16 stron broszury tego modelu, sprawdzić parametry techniczne, następnie spróbować skonfigurować jakiegokolwiek konkurenta, a potem znowu porównać ich parametry techniczne. Szczerze bardzo się cieszę, że Omoda 9 pojawiła się na naszym rynku, bo ma wszystko, aby stać się silnym bodźcem dla europejskich konkurentów, że powinni brać się do roboty i wprowadzać szybkie zmiany we własnych cennikach. I taka jest właśnie nowa Omoda 9. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.